Tu podcast w głowie się mieści. Witam wszystkich w podcaście W głowie się mieści. Dzisiaj ze mną gość, profesor Instytutu Państwowej Akademii Nauk, Instytutu Psychologii, profesor Mateusz Gola. I jednocześnie też jest profesorem w Kalifornii w San Diego. Uniwersytet Kalifornijski San Diego, Instytut Neuronauki Obliczeniowej oraz Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Tak, dokładnie. Poza tym też jesteś psychologiem, też neurokognitywistyką się zajmujesz i jesteś certyfikowanym psychoterapeutą też i poznawczo-behawioralnym. No i też przede wszystkim też jesteś autorem tak jakby nowo wydanej, tak jakby super książki, tak, którą polecam i to myślę, że też ta książka w ogóle zwróciła moją uwagę między innymi też ze względu na to, że w ogóle sam temat uzależnień behawioralnych, w ogóle uzależnień i też pornografii, no gdzieś mam takie poczucie, że jest mało jakichś takich źródeł wiedzy, już nie mówiąc, że źródeł wiedzy opartych o najnowszych badaniach na nauce, tak, no i tak też no, książka mnie zainteresowała, przeczytałem i w ogóle też bardzo mi się też to podoba, że tak, to już tak może trochę mogę zaspoilerować kawałek. Śmiało. Tak, że jest jakby pisana z perspektywy pacjenta, tak, czyli osoby gdzieś zmagającej się z problemem. I też jest pisana w takim, no, w pierwszej osobie, tak, że jakby faktycznie można, przynajmniej takie miałem wrażenie, że można wcielić się w tą osobę, też poczuć to, jak ona może się czuć i jakby to się bardzo fajnie komponuje też z tą częścią i z poziomu psychoterapeuty, który pracuje z pacjentem, no i właśnie też no, naukowca, który tutaj bada takie podłoża właśnie tego problemu, zaburzenia i jakby to się super komponuje, więc... Tak, no właśnie ta książka, gdy porno przestaje być sexy, to się tutaj mam. O, też masz. Tak, no to jest książka, która miała na celu udostępnić każdemu, kto jest zainteresowany w taki właśnie przystępny, popularno-naukowy sposób, tą wiedzę dotyczącą pornografii i wpływu właśnie na różnego rodzaju procesy psychologiczne, też na mózg. To jest wiedza, którą zbieraliśmy, badania, które prowadzę od już w tym momencie, przewróciła mi się herbata, badania, które prowadzę w tym momencie od 2013 roku, czyli to będzie już 12 lat. No i taki kawał właśnie solidnej wiedzy, bo to jest ponad 140 artykułów naukowych opublikowanych. W książce ja cytuję w sumie ponad 400 różnych prac naukowych, ale wszystko właśnie w przystępny, zrozumiały dla każdego sposób i z tych trzech perspektyw, czyli z perspektywy pacjenta, który się z tym zmaga, osoby, która ma problem, pana X, to jest bohater naszej książki, z perspektywy psychologa, psychoterapeuty, czyli tej perspektywy, z którą na co dzień mam do czynienia, pracując z osobami zmagającymi się z podobnymi problemami, i z perspektywy naukowca, osoby, która to bada, czyli też na co dzień z tym mam do czynienia. I tutaj ten zespół naukowy, którym mam przyjemność kierować, który stworzyłem, no właściwie 40% w tym momencie badań mózgu dotyczących kompulsywnych zachowań seksualnych, problemowego korzystania z pornografii, ale też chemseksu, innych zjawisk pochodzi właśnie z naszego zespołu, więc no to takie solidna jest ta wiedza po prostu i to jest kilkanaście lat badań zebranych w takiej formie zrozumiałej dla każdego. Tak, też właśnie język jest bardzo zrozumiały, przystępny i myślę, że nie tylko dla specjalisty właśnie, tak, tylko też każdy tutaj i jakby zrozumie z perspektywy pacjenta X, a jakby też mechanizmy badania i modele poznawcze, jak to też my lubimy, terapeuci poznawczo-behawioralni, wszelkie tak jakby tutaj mechanizmy też są fajnie bardzo opisane.
A powiedz tak na początek, co cię w ogóle też jakoś zaciekawiło w tym temacie, zanim sobie przejdziemy w ogóle do tak jakby tej samego tematu uzależnienia, a skąd akurat u ciebie, wiesz, jakby w tym kierunku. Tam w książce piszesz o lotnisku na Izraelu, a tak. Tak, jest trochę przypadków też tutaj miało znaczenie. Ja zajmowałem się w czasie doktoratu swojego neuronauką poznawczą, głównie procesami starzenia się mózgu, ale też równolegle do pracy akademickiej pracowałem w ośrodku psychoterapeutycznym, gdzie po prostu jako klinicysta pomagałem ludziom. I to, co mnie zastanawiało właśnie to już było mniej więcej tam 15 lat temu, trochę więcej, może 17 lat temu, jak łączyłem te dwie rzeczy, to, że zgłaszały się osoby właśnie, które miały problemy z tą pornografią. W świadomości społecznej funkcjonowało coś takiego jak właśnie uzależnienie od pornografii, seksoholizm i tak dalej. To był też mniej więcej ten czas, w którym pojawiły się takie filmy właśnie jak Wstyd McQueena, obrazujący ten problem, czyli ta świadomość społeczna już tutaj była. Natomiast w czasie 5 lat studiów psychologicznych, magisterskich, 4 lat szkoły psychoterapii, tych wszystkich staży i innych rzeczy, też seksuologiczne staże robiłem, ani razu nie miałem ani jednej godziny praktycznie zajęć na ten temat. I też żaden z superwizorów, z którymi pracowałem, nie był w stanie mi jednoznacznie powiedzieć, jak z tymi ludźmi pracować. Bardzo sprzeczne nawet te opinie niektóre były. I też od niektórych słyszałem też, że ten problem po prostu nie istnieje, bo nie ma go w żadnej klasyfikacji, nie? Natomiast w praktyce widziałem, że jest taka potrzeba, że jest taki problem i zastanawiałem mnie, dlaczego to jest temat tabu dla nauki, dlaczego właśnie nie został dobrze zbadany, dlaczego nie mamy wiedzy na ten temat. Też w międzyczasie się to zbiegło z publikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, publikacją 5. wersji klasyfikacji DSM-5. To jest taki manual zaburzeń psychicznych dla Ameryki Północnej. Jeśli ktoś nie jest tutaj psychologiem klinicznym czy psychiatrą, to tak właśnie wyjaśniam. Tam była propozycja umieszczenia takiego zaburzenia hiperseksualnego, ale ona nie przeszła ze względu na brak danych naukowych, na brak badań. No i to bezpośrednio mnie tak zainspirowało, że widać po prostu nikt tych badań nie chciał prowadzić, to dlaczego by nie spróbować, dlaczego by tego nie zrobić? I dosyć szybko zrozumiałem, dlaczego te badania nie były prowadzone. Po pierwsze, moi przełożeni w akademii bardzo szybko zaczęli twierdzić, że to nie jest poważny temat, że nie wszyscy oczywiście, niektórzy bardzo mnie zachęcali, żeby w tą stronę pójść, ale niektórzy właśnie uważali, że to będzie samobójstwo naukowe, bo nic tam sensownego po prostu nie zbadamy, finansowania nikt nie da na takie badania i tak dalej. Rzeczywiście pierwsze lata były trudne dosyć, jeśli chodzi o pozyskiwanie czy środków finansowych na badania. Na szczęście właśnie Narodowe Centrum Nauki, czy inne instytucje europejskie, polskie były skłonne tutaj wejść w te tematy badawcze, nie bały się tego. W Stanach Zjednoczonych to było dużo trudniejsze pozyskiwanie tych środków. Natomiast publikowanie na przykład prac naukowych w pierwszych latach było rzeczywiście bardzo karkołomne, bo bardzo wiele czasopism mówiło, że to nie jest realny problem, że nie ma go w żadnych klasyfikacjach i redaktorzy niechętnie po prostu przyjmowali te artykuły do recenzji. Bardzo dramatycznie się to wszystko bardzo szybko się zmieniło na przestrzeni kilku lat. W momencie, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia zaczęła się też interesować tym problemem, w momencie, kiedy już to zostało oficjalnie uznane między 2019 a 2022 rokiem przez Światową Organizację Zdrowia, kompulsywne zachowania seksualne zostały rozpoznane, bo już tych danych było dużo, to wręcz się wszystko odwróciło i ci sami redaktorzy, którzy wcześniej niechętnie przyjmowali do recenzji te artykuły, to wysyłają teraz zaproszenia, żeby publikować w tych czasopismach. To pokazywało właśnie, jak trudno jest jakieś tabu przełamać w nauce, ale też jak przyjdzie odpowiedni czas, odpowiednia masa krytyczna liczby osób zainteresowanych tematem, to jest to możliwe. Natomiast osoby, które próbowały wcześniej właśnie na przykład
5-10 lat przed nami ten temat badać, no to tam to się nie udawało po prostu, jeszcze nie było tej odpowiedniej masy krytycznej, więc dużo zależy od szczęścia, od dobrego czasu, no i też autentycznego zainteresowania tematem i takiej pasji po prostu, żeby wejść w coś zrozumieć. Dla mnie to było fascynujące i jest fascynujące z kilku perspektyw. Po pierwsze dlatego, że praca w takim nowym temacie badawczym jest jak, nie wiem, jak odkrywanie po prostu jakichś nowych lądów, po prostu taka podróż w nieznane, bo praktycznie wszystko, co sprawdzamy, to nikt przed nami tam nie był, nie dowiedział się, jak to wygląda, nie? Tak, to są bardzo odroczone w czasie emocje, nie? Bo to zanim jest jakiś pomysł, zanim się to zbada, zanim jest odpowiedź, to są lata, nie? Ale jest ten element eksploracji. No i dwa, przede wszystkim to olbrzymie poczucie sensu, bo możliwość dotarcia rzeczywiście z odpowiedziami na te pytania do ludzi, którzy zadawali je przez lata i nie mogli ich uzyskać, czy to klinicyści, którzy próbowali pomagać tym pacjentom, czy osoby, które się zmagają z tymi problemami i wiele razy spotkały się z brakiem po prostu skutecznej pomocy, to jest olbrzymia rzecz i to, że rzeczywiście możemy na podstawie tej wiedzy tworzyć formy pomocy, formy wsparcia, formy terapii, które mają szansę być skuteczne, które nie tylko widzimy, że działają, ale też możemy zrozumieć, dlaczego działają. To jest dla mnie coś fenomenalnego. Po wielu zaburzeniach takiej możliwości nie mamy, bo nie rozumiemy zaburzenia dobrze. Nie? A tutaj przez to, że coś badamy od podstaw, od początku, mamy możliwość udziału w tworzeniu kryteriów diagnostycznych, w tym, jak to kształtuje się myślenie o tym problemie, to te możliwości są olbrzymie i to jest fascynujące po prostu. Też pamiętam, pisałeś o badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego i tego, jak mózg w ogóle nawet reaguje tak na poziomie, tak ogólnie mówiąc, wzbudzenia, tak, na pewne treści i jak faktycznie można kreować hipotezy, sprawdzać je, że to jakby tutaj faktycznie nawet na poziomie neuroprzekaźników i hormonów też pisałeś, że jakby tutaj wiele można zobaczyć, ale też wiele rzeczy cię zaskakiwało, tak jak pamiętam, tak w kontekście i dopaminy i wazopresyny, jakby różnych. No, mnóstwo rzeczy cały czas mnie tutaj zaskakuje, to jest cały czas jeszcze zagadka, chociaż już bardzo wiele rzeczy się dowiedzieliśmy, stąd właśnie taka gotowość już, żeby tą książkę napisać. Natomiast no tak, no wiele pytań badawczych, wiele hipotez po raz pierwszy właściwie stawialiśmy, no i też po raz pierwszy pokazywaliśmy odpowiedzi na te pytania jako zespół naukowy. No a też koledzy właśnie ze świata zajmujący się różnymi wątkami tych badań, które opisuję w książce, no też mieli to doświadczenie właśnie bycia pierwszymi. To jest niesamowita przygoda naukowa, a z drugiej strony właśnie niesamowity taki zaszczyt pracy terapeutycznej z osobami, które zmagały się często bezskutecznie wiele razy z jakimś problemem i gdzieś z tym zaufaniem po prostu przychodziły czy do mnie jako psychoterapeuty, czy jako badacza właśnie, żeby opowiedzieć o nim, jak to wygląda, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć. I tutaj bez udziału i pomocy tych wszystkich fantastycznych osób, no to nic byśmy się nie dowiedzieli, nie? To jest też niesamowite doświadczenie. Też jeśli ktoś nas słucha i w ogóle chce wziąć udział w badaniach aktualnie z tych osób, które nas oglądają czy słuchają, to też cały czas prowadzimy różne badania. Nie trzeba mieć problemów z pornografią, bo też szukamy osób kontrolnych. Bez problemów, wystarczy wejść na stronę mateuszgola.pl, wpisać maila i na adres od razu przychodzi link do aktualnie aktywnych badań. Są też badania mózgu, też prowadzone w Warszawie, jeśli ktoś chce w takich badaniach wziąć udział. A też wracając do tytułu twojej książki i właśnie tego, kiedy to właśnie używanie pornografii staje się problemem. To jakby gdzieś zgodnie z twoimi badaniami, to właśnie kiedy to porno przestaje być sexy, czyli kiedy staje się już problemem, no bo to jest też faktycznie taka kwestia sporna, a może też i właśnie mamy jakąś małą wiedzę na ten temat. To takie krótkie tipy, które by jakoś tutaj widzom, pomogły
sprawdzić u siebie, czy jakoś zróżnicować. Wiem, że jest też kwestionariusz w książce, ale tak jakbyś miał określić takie główne dla ciebie. Jasne. Dobre pytanie, Adam. No tutaj ten tytuł jest taki prowokacyjny, gdy porno przestaje być sexy. Część osób twierdzi, że nigdy nie jest sexy. Część uważa, że właśnie potrafi być sexy cały czas, nie? Natomiast zdecydowanie dla niektórych osób przestaje, nie? I teraz jak to rozpoznać? Tutaj możemy o tym różnie myśleć, nie? Możemy o tym myśleć trochę w takich kategoriach psychiatrycznych, gdzie mamy w pewnym momencie linię odcięcia i kryteria i mówimy, o tutaj już jest problem, a to jeszcze nie jest problem, tutaj już jest depresja, a tutaj to jest zwykły stan tam subdepresyjny, nie? Tak, współwystępujące. Nastrój, tak, i tak dalej. I tutaj mamy te kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące kompulsywnych zachowań seksualnych. To jest aktualnie sklasyfikowane jako zaburzenie kontroli impulsów i tam nie wiemy jeszcze, ile procent osób spełnia te kryteria, bo to jest wszystko świeża sprawa, więc potrzebne są jeszcze, trwają aktualnie takie badania na reprezentatywnych próbach w różnych krajach świata, ale to będziemy pewnie wyniki znali za rok, może za 1,5. Natomiast jak sobie spojrzymy na takie kontinuum, no to osoby, które korzystają z pornografii, to jest bardzo duża populacja. Nie? To jest w świecie kultury zachodniej, gdzie nie ma cenzury internetu, gdzie ten dostęp do pornografii każdy ma, włącznie z dziećmi w większości krajów zachodnich, to wiemy, że wśród osób dorosłych, pełnoletnich w tym momencie około 2/3 mężczyzn korzysta z pornografii przynajmniej raz w miesiącu i około 1/3 kobiet. No i większość to są użytkownicy właśnie tacy rekreacyjni, czy część może korzystać właśnie regularnie, parę razy w tygodniu. Natomiast większość z nich nie mówi o tym, że to jest dla nich jakiś rodzaj problemu czy trudności. Nie? I około 11% mężczyzn w badaniach i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. To jest zadziwiające, te odsetki są, jak robimy badania na reprezentatywnych populacjach w różnych krajach, są zadziwiająco spójne, nie? Więc to wygląda na to, że te różnice kulturowe, one są owszem, dotyczą różnych aspektów, ale akurat tego, ile procent ma problem z pornografią, to niekoniecznie. 11% mężczyzn twierdzi, że gdzieś po prostu w którymś momencie życia to był dla nich problem, to znaczy czuli się jakoś bezradni, bezsilni, jeśli chodzi o ilość czasu czy częstotliwość korzystania z tej pornografii. No i teraz pewnie kilka procent to będą te osoby, które spełniają te kryteria kompulsywnych zachowań seksualnych, tego jeszcze nie wiemy. Nie? I tutaj możemy na to spojrzeć tak trochę analogicznie na przykład do uzależnień, nie? Że mamy korzystanie rekreacyjne, korzystanie problemowe i nauk, nie? Uzależnienie. I wtedy mamy tam jakieś takie linie odcięcia. Tą pierwszą byśmy postawili wtedy, kiedy już właśnie to problemowe się zaczyna, wtedy, kiedy na poziomie subiektywnym czuję, że tego nie kontroluję, kiedy czy ilość czasu, który spędzam, czy częstotliwość, z jaką sięgam po pornografię, próby czy treści pewnie tam. Czy właśnie próby ograniczenia są też bezskuteczne. Nie? Teraz te kompulsywne zachowania seksualne, czyli już to, co mamy w ICD-11, to tam mamy tych kryteriów trochę więcej, czyli jeszcze poza tym subiektywnym aspektem i nieudanymi próbami ograniczania, mamy jeszcze obiektywnie widoczne negatywne konsekwencje, nie? Czyli zaniedbuję pracę, rozpada mi się związek, zaniedbuję edukację, rozwój osobisty, nie wiem, nie dosypiam, nie dbam o siebie, zarzucam jakieś hobby, pasje i tak dalej, nie? I pomimo tego, że widzę te obiektywne, negatywne skutki, to dalej nie jestem w stanie ograniczyć i przestać. No i generuje to drugorzędowe różnego rodzaju stresy, napięcia, obniżenia nastroju i nie jest wynikiem tylko i wyłącznie jakichś moralnych dylematów wokół moralnej oceny moich zachowań seksualnych, nie? I to są takie właśnie kryteria widoczne w ICD-11. I to już jest tak po prostu taki już gruby problem wtedy, nie? Możemy też spojrzeć na to wszystko jako takie kontinuum i ciągłość, nie? I tutaj badania pokazują, że w przypadku mężczyzn
obojętnie czy oni korzystają problemowo, czy już zupełnie nałogowo, czy tylko rekreacyjnie, tam mamy taką korelację, że im więcej korzysta mężczyzna z pornografii, tym jest mniejsze zadowolenie z relacji, w której jest. Oczywiście jak to w badaniach korelacyjnych nie wiemy, czy z czego jest wynika. Niezadowolony z relacji, więc korzysta więcej, czy korzysta więcej i jest niezadowolony z relacji. Aczkolwiek w książce właśnie pokazuję już takie badania podłużne, gdzie mamy te same osoby, które były badane w kilku punktach czasowych i to duże grupy, po 8, 10, 12 tysięcy osób, nie? I tam już możemy troszeczkę sobie spojrzeć na to, co z czego wynika. Oczywiście nie będzie to jednoznaczne, ale wiemy, że jak ktoś korzysta w punkcie czasowym tam na początku badania na przykład godzinę w tygodniu, a po 2 latach korzysta 3 godziny w tygodniu, no to, a potem w następnym punkcie czasowym mu spada zadowolenie z relacji, to prawdopodobnie to pornografia może jakoś się przyczynić do tego zmniejszenia zadowolenia z relacji, nie? Ale to też nie jest przyczynowo-skutkowe, warto o tym pamiętać, tylko to jest badanie korelacyjne po prostu z powtarzanymi pomiarami, nie? I tam mamy takie ciekawe zjawisko właśnie pokazujące, że obojętnie czy to jest korzystanie rekreacyjne, czy takie już nawykowe, codzienne, no po prostu im tej pornografii jest więcej w życiu mężczyzny, tym to zadowolenie z relacji jest mniejsze, nie? I tutaj, tak jak ja pracuję z pacjentami, z osobami, które mają to doświadczenie, to widzimy kilka rzeczy, które może coś takiego powodować, nie? A pierwsza to jest to, że dzisiejsza pornografia wygląda zupełnie inaczej niż to, co było w latach 90. na przykład, czy jeszcze wcześniej. Wchodzimy na strony internetowe, te strony internetowe mają w tle bardzo zaawansowane algorytmy, po prostu tam sobie działa sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i bardzo szybko powstaje taka bańka, gdzie są podpowiadane kolejne treści, bodźce, kolejne filmiki, które po prostu odpowiadają naszym preferencjom, gustom, będą nas trzymały przy ekranie jak najdłużej. Więc łatwo jest tą kontrolę stracić. Dodatkowo, tak jak w bańkach informacyjnych na mediach społecznościowych, YouTubie i tak dalej, tak tutaj bardzo szybko powstaje wrażenie, że to, co nam się podoba, to, co nas kręci, to wszyscy to mają, że to jest bardzo powszechne i tak dalej. I powstaje u wielu osób taki rozdźwięk, rozjazd między tym wyobrażeniem, jak ten seks wygląda, jak powinien wyglądać, a tym, jak ja go doświadczam w swoim życiu. Oczekiwania się dziś przez to zmieniają. Dokładnie. Zupełnie się zmieniają. I jak one bardzo mocno odjadą, bo u części osób nie odjeżdżają, bo im się podoba mniej więcej to, co mają w życiu na co dzień, w seksie, ale jeśli na przykład mocno gdzieś odjadą, no to niezadowolenie z relacji bardzo szybko się pogłębia, nie? A jeśli komuś się podobają kobiety o zupełnie innych kształtach, wyglądzie, wieku, nie wiem, rasie i tak dalej, to wiadomo, że to są takie rzeczy, których nie będzie w stanie jakoś sobie nawet przy najlepszych umiejętnościach komunikacyjnych wokół seksu stworzyć. Tak. Dokładnie. I to jest taki czynnik ryzyka właśnie, jak to się rozjeżdża. Nie? Też tak jak czytałem, że też taki sposób korzystania z seksu też zmienia trochę funkcję seksu, że w taki bardziej właśnie kompulsyjny sposób, bardziej skoncentrowany na sobie, na rozładowaniu, niż na tej dbaniu o relacje, że to jest jakaś część dbania o relacje, też tam właśnie czułe pogłaskanie, oksytocyna, że jakby tutaj tego jest mniej, tylko tak, że sporo osób zaczyna dziś żyć we swojej własnej głowie, w tych wyobrażeniach, też mogą dochodzić, że to też nie jest takie jednoznaczne, ale często jakieś zaburzenia, na przykład erekcji u mężczyzn, tak jak pamiętam. Tak, to też często jest pojawia. Natomiast tutaj też właśnie warto zwrócić uwagę na kierunek tych relacji, bo równie często jest też tak, że pojawiają się właśnie problemy z orgazmem i z erekcją, zwłaszcza jeśli ktoś tam się masturbuje do tej pornografii codziennie, no to wiadomo, że jak przyjdzie do aktywności partnerskiej, seksualnej, no to ta pobudliwość już jest po prostu mniejsza, nie? Trudno mieć tam, nie wiem, 5. czy 6. orgazm tego samego dnia. Natomiast też równie często jest tak, że te trudności z funkcjonowaniem seksualnym, właśnie z utrzymaniem erekcji na przykład, czy z orgazmem, one występują wcześniej. Na przykład mamy takie bardzo zadaniowe podejście do seksu. Jeśli ktoś jeszcze oglądał pornografię jako dzieciak, nastolatek, to te oczekiwania, jak ten pierwszy seks ma wyglądać, mogły bardzo też być nierealne.
No i wtedy ten pierwszy seks jest takim doświadczeniem stresującym. Część pacjentów to porównuje to doświadczenie, że czuje się tak zestresowani jak na egzaminie na prawo jazdy, nie? I pojawiają się wtedy trudności z satysfakcją, z fajnym doświadczeniem. To nie jest przyjemne. No i potem łatwiej jest w tą pornografię uciekać, no bo tam nie ma tego ryzyka, że coś pójdzie nie tak, że będą problemy z erekcją, czy trudność z orgazmem, nie? I to jest już takie samo wzmacniające się po prostu zamknięte koło. Tutaj też to, co jest istotne jeszcze, Adam, no to jest też taka kwestia właśnie tego całego backgroundu, z którym ktoś po tą pornografię sięga, nie? Jak mamy osoby, które mają jakiś wyższy poziom lęku społecznego, tego jak zostaną odebrani, ocenieni przez innych, czy pozabezpieczne style przywiązania jakoś mocno nasilone, trudno im się poczuć komfortowo w tych bliskich relacjach intymnych, no to tam to ryzyko właśnie, że ta pornografia będzie łatwiejszym sposobem zaspokajania potrzeby seksualnej jest większe, nie? Niż wejście w relację satysfakcjonującą seksualnie, bo to jest albo mało osiągalne, albo bardzo trudne, nie? I to jest jakby cały czas tu się poruszamy wokół tych potrzeb seksualnych, natomiast to, co powiedziałeś wcześniej, to jest też bardzo ważne, że w przypadku kompulsywnych zachowań seksualnych, te zachowania seksualne zupełnie się odklejają od potrzeby seksualnej. Znaczy to jest cały czas zachowanie seksualne, ale ono zupełnie nie ma za zadania zaspokajać potrzebę seksualną, tylko służy autoregulacji, służy sposobowi na rozładowanie stresu, napięcia, poradzenia sobie z jakimś poczuciem presji, złością, gniewem, poczuciem winy, wstydu, no mnóstwem różnych emocji, całym tym wszechświatem emocji, który mamy, nie? No i wtedy seks partnerski to w ogóle nie ma szansy temu takiej roli spełniać, bo nie jest na zawołanie, nie można go mieć, nie wiem, w przerwie w pracy idąc do toalety, nie? Znaczy można, ale jest to trudne, nie? I dla wielu osób niewykonalne. Natomiast ta pornografia to jest coś, co daje momentalną dystrakcję, można się oderwać od rzeczywistości, od swoich myśli, uczuć, emocji od razu. Tak, no i też mówisz o tych czynnikach ryzyka, że też to pozabezpieczne przywiązanie, tak, też pewna taka, można powiedzieć, o lękliwości danej osoby, czy jeszcze jakieś, oprócz tych takich predyktorów, które możemy jakieś wyodrębnić i jakie są takie główne procesy, które dalej, można powiedzieć, moderują gdzieś rozwój tego ryzykownego używania. Tam o habituacji. Tak, w książce właśnie jest tych różnych czynników ryzyka jest bardzo dużo wymienionych. Tak. Nie? Bo mamy takie, które są jeszcze wcześniej w młodości, w dzieciństwie, przy pierwszych doświadczeniach z pornografią, nie? I takie później, które w rozwoju się bardziej uwydatniają, ujawniają. Część z nich prawdopodobnie ma podłoże genetyczne. Tutaj nie mieliśmy jeszcze takich badań genetycznych przeprowadzonych, ale patrząc po tym, co widzimy po wzorcach aktywności mózgu, możemy przypuszczać, że są tam takie właśnie wzorce, które wiemy z badań nad innymi problemami, czy z badań z udziałem zwierząt, że mają podłoże genetyczne. Tutaj to jest złożone pytanie, nie wiem, gdzie byś chciał zacząć, czy bardziej właśnie z dzieciństwa, czy może czy od tych, tak jeszcze jakieś takie może dwa, jakieś takie, które uważasz takie jeszcze najgłówniejsze te czynniki ryzyka i dalej możemy przejść do tych. Jasne. Znaczy jeden to jest taki właśnie indywidualna różnica i to jest ta podatność generalnie na szybkie uczenie się tych zależności między różnego rodzaju wskazówkami i nagrodami. U zwierząt nazywamy to sign trackingiem, czyli taka tendencja do tego, że zaczynamy w pewnym momencie bardziej nas kręci gonienie króliczka niż złapanie króliczka. Tak, i tutaj te osoby, które wchodzą w tą pornografię, u części jest tak, że już orgazm nie jest najważniejszą rzeczą w całym tym oglądaniu pornografii, bo on właściwie kończy zabawę, kończy to oderwanie od rzeczywistości. Na chwilę to jest taki kubeł zimnej wody, trzeba do tej rzeczywistości wrócić. Tylko to oglądanie pornografii zaczyna być, to gonienie tego króliczka zaczyna być tym, o co tam chodzi. I na granicy ryzyka, to znaczy nie ryzyka, a tego spełnienia na takiej optymalnej stymulacji gdzieś
Tak, to nazywane jest potocznie w internecie edgingiem, czyli takim balansowaniem na tej krawędzi, że jeszcze już jest blisko tego orgazmu, ale się powstrzymuję od orgazmu i mogę godzinę, 2, 3 po prostu oglądać tam 50 kart na otwieranych w przeglądarce, czy tam kamerki jakieś na żywo z seks czatami i tak dalej, gdzie tam się czeka, no jeszcze może coś za chwilę będzie, jakiś mocniejszy bodziec, może coś innego jeszcze, nie, i tak dalej. I to jest właśnie taki objaw tego sign trackingu. I to jest coś, co różni ludzi między sobą. Nie każdy to ma, z osób problemowo korzystających z pornografii. Drugi czynnik jest zupełnie z innej beczki, a to jest dostępność pornografii. Bo jak spojrzymy sobie na różnicę między osobami, które mają problem z pornografią, a osobami, które mają problem z substancjami na przykład, czy z hazardem, to one są dosyć duże i widoczne. Nie? I na poziomie jakby zmian strukturalnych w mózgu, przy pornografii to jest mniejsze niż w przypadku tych innych problemów, i na podstawie współwystępujących zaburzeń. Nie? Jeśli sobie weźmiemy osobę uzależnioną od alkoholu, czy od stymulantów, czy od hazardu, tam współwystępowanie innych uzależnień jest bardzo wysokie. Nie? W przypadku na przykład hazardu mamy prawie 70% współwystępowania jakichś problemów z używkami, najczęściej z nikotyną, alkoholem, potem stymulantami. Nie? A w przypadku osób, które nałogowo korzystają z pornografii, to współwystępowanie to jest na poziomie 10%, czyli niedużo większe niż w populacji ogólnej. No i można zadać pytanie, dlaczego? Nie? No i tutaj nie mamy jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, natomiast hipoteza, którą tam pokazuję w książce, też właśnie w ostatnich rozdziałach, którą pewnie będziemy próbowali weryfikować w następnych latach, jest taka, że w przypadku używek czy hazardu mamy kulturowo dosyć duże ograniczenia, jeśli chodzi o dostępność dla dzieci i młodzieży. Nie? Do kasyna cię nie wpuszczą, nie? Jeśli nie masz skończonych 18 lat. Te wszystkie internetowe kasyna, czy właśnie lootboxy w grach komputerowych i tak dalej, one dosyć szybko, jak zostają wychwycone przez społeczeństwo, zostają też jakieś ograniczane, blokowane i tak dalej. Kasyna internetowe też trzeba mieć jakąś kartę kredytową, jest weryfikacja wieku, nie? W przypadku używek, no też dopiero ludzie zazwyczaj sięgają po nie w wieku nastoletnim, bądź później w wieku dorosłym, nie? I tutaj im bardziej ten mózg jest rozwinięty, a wiemy, że kora czołowa, która pomaga hamować reakcję, oceniać ryzyko, oceniać długoterminowe konsekwencje naszych działań, przewidywać, no rozwija się do 23-5 roku życia, u mężczyzn dłużej o parę lat niż u kobiet. U kobiet gdzieś ta mielinizacja już się tam kończy w okolicach 20 roku życia, u mężczyzn jeszcze kilka lat dłużej to trwa. I tutaj no, wiemy, że nie bez znaczenia jest to, kiedy ktoś zaczyna korzystać z używek w taki systematyczny sposób. Nie mówimy o jakiejś jednorazowej ekspozycji, tylko właśnie korzystaniu na przykład regularnie, co miesiąc, co tydzień, parę razy w tygodniu i tak dalej. Nie? I teraz w przypadku używek czy hazardu większość osób zaczyna korzystać w taki regularny sposób albo w wieku późniejszym nastoletnim, albo dorosłym. Więc żeby rozwinąć te wszystkie mechanizmy tych zmian w mózgu uzależnieniowe i tak dalej, no to prawdopodobnie trzeba mieć predyspozycje do tego, genetyczne, neuronalne, i nie każdy jest w stanie tak samo szybko te zmiany rozwinąć. Nie? Oczywiście wszystko zależy też od substancji, bo niektóre mają większy potencjał, inne mniejszy i tak dalej. Natomiast jeśli mówimy o takim zachowaniu jak oglądanie pornografii, gdzie nie ma żadnej weryfikacji wieku, gdzie widzimy dzisiaj, że w średni wiek to jest mniej więcej 9,5-10 rok życia pierwszego kontaktu, gdzie widzimy już, że tam do 12 roku życia 25% chłopców, dziewczynek przynajmniej raz w miesiącu wchodzi na strony pornograficzne, a w wieku 14-15 lat praktycznie co 9 chłopak, 12% chłopaków korzysta z pornografii prawie codziennie albo kilka razy dziennie. No tak, tam weryfikacja jest na zasadzie kliknięcia, jak w tym nie jestem robotem, tak? Tak, dokładnie. Mam 18 lat, tak jakby mieć kasę samoobsługową w sklepie monopolowym. No to teraz, jeśli każdy może zacząć takie regularne korzystanie z pornografii na grubo przed tym, jak się ten mózg w pełni rozwinie,
to tak naprawdę te zmiany i te mechanizmy właśnie tego korzystania nałogowego mogą się pojawić też u osób, które nie mają tych predyspozycji, po prostu w drodze takiego zwykłego warunkowania i stopniowego po prostu tam kropla drąży skałę, zmieniania po prostu reakcji mózgu, warunkowania się, że jak mam takie emocje, to korzystam z pornografii, to ich nie czuję wtedy, nie? No i też nie rozwijam innych strategii adaptacyjnych radzenia sobie czy rozwiązywania problemów. I przez te lata dochodzimy do tego, że mamy bardzo różnorodną grupę osób mających ten sam problem, a niekoniecznie to samo podłoże genetyczne czy biologiczne, po prostu w różnych mechanizmach, czy to tego sign trackingu, czy uczenia zwykłego warunkowania instrumentalnego, klasycznego, to doprowadzamy do podobnych zmian. I co ciekawe, też pisałeś jeszcze, że takim z kolei czynnikiem chroniącym u właśnie dzieci i nastolatków była chyba otwartość rozmowy rodziców o seksie, że to też ciekawe, nie? Że tam, gdzie nie było to jako tabu, ale jako właśnie tak, że to był jeden z takich ważnych czynników chroniących. Tak, to są takie badania, które robiliśmy razem z Janivem Efratim z Izraela. Doktor Yaniv Efrati właśnie bada głównie nastolatków, ich korzystanie z pornografii, no i też postanowiliśmy przyjrzeć się tym czynnikom rodzinnym. I to było dosyć ciekawe, bo tutaj w Izraelu mogliśmy zbadać osoby bardzo takie ultrakonserwatywne religijnie, i też bardzo liberalne, praktycznie niewierzące ateistów, całe rodziny. I to zupełnie nie miało znaczenia, nie? Czy ktoś czy jest konserwatywny, czy jest super ultrakonserwatywny, czy właśnie super liberalny. Natomiast to, co miało znaczenie, to na ile ten nastolatek czy nastolatka ma możliwość rozmawiania o seksualności, nie tylko o pornografii, ale w ogóle o swoim życiu seksualnym z rodzicami. I tutaj największe oddziaływanie miała ta możliwość właśnie rozmowy z rodzicem tej samej płci. I im właśnie ta możliwość była większa, tym mniejsze ryzyko, że ktoś korzystał w sposób problemowy z pornografii, nie? Natomiast też widzieliśmy, że takie czynniki, które ograniczają tą możliwość tej rozmowy, no to są na przykład jednym z głównych czynników są jakieś zaburzenia psychologiczne, problemy psychologiczne, psychiczne, psychiatryczne u rodziców. Czyli jeśli rodzic sam się zmaga z jakimiś trudnościami, no to prawdopodobnie będzie miał mniej tych zasobów, żeby właśnie trudne rozmowy odbywać z dzieckiem, nie? Żeby być bardziej obecnym w życiu dziecka. I tutaj to są takie bardzo zrozumiałe relacje, nie? Natomiast to tak łatwo jest powiedzieć, że żeby chronić dzieci przed nałogowym korzystaniem z pornografii, to musimy mieć z nimi dobrą relację, dobry kontakt i rozmawiać o wszystkich trudnych sprawach i seksualności, nie? Natomiast jeśli mamy trudną sytuację socjoekonomiczną, mamy jakieś własne problemy, to są takie rzeczy, które w pierwszej kolejności próbujemy rozwiązywać, trudno znaleźć te zasoby na relacje, nie? No. A powiedz tak w kontekście psychoterapii, co jest na ten moment skuteczne, jak gdzieś się leczy właśnie uzależnienie od seksu, czy kompulsywne używanie? Ja wolę ten termin właśnie kompulsywne zachowanie seksualne, bo tutaj mamy taką dosyć dużą różnorodność tych zachowań. I w tym momencie widzimy, że są jakby różne profile osób, nie? I to jest pierwsza rzecz w diagnozie ważna, żeby to zidentyfikować. I tutaj to, co jest ważne, to pierwsza rzecz to ta możliwość, umiejętność przede wszystkim skorzystania z tych kryteriów diagnostycznych, które mamy od niedawna, żeby ocenić, czy ktoś ma problem, czy nie. Następna rzecz to jest właśnie zobaczenie mniej więcej, w którym klastrze ta osoba jest. Tutaj na razie widzimy, że tych klastrów jest 3 takie duże klastry, jeśli chodzi o mechanizmy. Część ma takie mechanizmy typowo nałogowe, z dużą impulsywnością, szukaniem też wrażeń, doświadczeń i tak dalej. Część ma takie mechanizmy bardziej właśnie kompulsywno-autoregulacyjne. Tam nie ma progresji w stronę jakichś ekstremalnych bodźców, ale tego czasu coraz więcej ta pornografia pochłania, czy te kompulsywne zachowania seksualne. I część osób ma takie bardziej problemy natury takiej niespójności moralnej,
że tych zachowań może nie być bardzo dużo, ale przekonania zupełnie odbiegają od tego, co ktoś robi, nie? I teraz też samych zachowań jest kilka rodzajów, nie? Najczęściej właśnie to są osoby, które korzystają w sposób nałogowy z pornografii, potem mężczyźni, którzy korzystają też z płatnych, przygodnych usług seksualnych w niekontrolowany sposób i tam też zawsze pornografia jest w tle, rzadko kiedy jej nie ma. No i jest taka grupa osób też angażujących się w chemseks, gdzie jeszcze dochodzą substancje, głównie stymulanty albo depresanty GBL, GHB, gdzie po prostu albo to jest w takim setupie grupowym, różnego rodzaju właśnie seksu przygodnego, albo długie sesje, takie kilkunastogodzinne przy pornografii pod wpływem tych substancji. I tutaj z każdą z tych grup trochę inaczej się pracuje, nie? I to jest ważne, żeby móc to złapać, zobaczyć, z kim ja mam do czynienia, nie? Czyli konceptualizacja jak zawsze najważniejsza i tutaj jakieś zrozumienie najpierw problemu, do której grupy pacjent należy i wtedy jakby w tym kontekście dobieramy działania. Tak, i tutaj jakby te wszystkie też jakby podtypy, które przedstawiałem, to jest cały czas tylko mowa o tej osi pierwszej, nie? Tak. Czyli ten pacjent widzi, że on ma jakiś problem, że to ma taką naturę egodystoniczną, że to mu przeszkadza i tak dalej, nie? Bo tam jeszcze w tle często mamy jakieś problemy osobowościowe, tak. nie? No przywiązanie, tak, tutaj to. Tak, jeśli chodzi o style przywiązania, no to tutaj wiemy, że w populacji mniej więcej 50% ma te pozabezpieczne, ale tutaj z badań, które przeprowadzaliśmy wśród osób z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, to już jest ponad 80%, nie? I to są często problemy natury takiej bardziej egosyntonicznej, czyli dopóki ktoś tam parę razy mu się nie powtórzy jakiś wzorzec nieudanych relacji, no to tego problemu nie widzi, nie? To problem jest na zewnątrz gdzieś lokowany, nie? I to też trochę różnie wygląda u różnych osób, w zależności od wieku, od doświadczenia życiowego, od historii relacji. To też warto ocenić na tym pierwszym spotkaniu diagnostycznym, jak to właśnie wygląda, nie? No i potem w terapii staramy się, jak jesteśmy w miarę w stanie zlokalizować, gdzie ktoś jest, jakie ma cechy, no to mamy już jakieś gotowe pakiety rozwiązań, które możemy tym osobom zaoferować. No i tutaj skuteczność tego, no to są badania w trakcie aktualnie, nie? My robimy teraz takie badania właśnie skuteczności terapii indywidualnej w podejściu poznawczo-behawioralnym z uwzględnieniem terapii schematów też i takich metod właśnie też mindfulnessowych radzenia sobie z głodami nałogowymi. Robimy badania dotyczące takiego programu grupowego trwającego 3 miesiące i też jakieś oddziaływania online. Koledzy w Niemczech też robią badania dotyczące terapii grupowej, indywidualnej, więc jest kilka takich programów badawczych na świecie aktualnie, czy właśnie w Polsce też będziemy ruszali z badaniami farmakoterapeutycznymi, jeszcze jednymi, też już jedne żeśmy zrobili jako pierwszy na świecie, teraz drugi program właśnie już ruszył, rekrutacja pewnie będzie ruszała gdzieś w okolicach czerwca. Też jak ktoś chce skorzystać właśnie z farmakoterapii, wziąć udział w takim projekcie, to zapraszam do zostawienia maila tam na stronie mateuszgola.pl. I też koledzy w Szwecji aktualnie też badają farmakoterapię, więc jest tych programów trochę jest. Myślę, że na przestrzeni pewnie następnych 5 do 10 lat będziemy mieli już bardzo ładnie zmapowane, co komu może pomagać. Mam taką też taki dla młodych naukowców taki obszar też do zbadania i rozwojowy też rozumiem. Jakby tutaj naukowców, klinicystów, też terapeutów, tak, bo tutaj potrzebujemy głównie pracy terapeutów, nie? Ale takich, którzy mają też tą gotowość, żeby zbierać dane w systematyczny sposób i analizować jak najbardziej. Może takie, nie wiem, przesłanie na koniec, takie jakieś clue najważniejsze, które byś powiedział klinicystom, którzy gdzieś zaczynają pracę i będą mieli być może pacjenta właśnie z tym problemem. Na co zwrócić uwagę, tak w jednym jakimś, najważniejszym dla ciebie. No do klinicystów zachęcam do książki, dokładnie. Tak, gdy porno przestaje być sexy, dostępna w języku polskim jest. Tak, widać ją. Tak. Myślę, że tam właśnie
udało się pokazać ten problem bardzo obszerny, szeroko. Tak, ale też wieloaspektowo, nie? I pozwala to poczuć właśnie w tej historii Pana X, poczuć to z różnych perspektyw. I tutaj zachęcam, bo warto po pierwsze z perspektywy młodych klinicystów, czy w ogóle klinicystów, którzy zamierzają tutaj też pomagać tym osobom, to warto zrozumieć ten problem i tu książka w tym pomaga, a też kolejna rzecz, która jest istotna, to wyjść z tego tabu rozmawiania o seksualności, o pornografii, o tym, jak to życie seksualne wygląda, jak to korzystanie z pornografii wygląda, z podejścia takiego z zaciekawieniem właśnie, bez oceny, w sposób też tak pozytywny seksualnie, do różnych form zaspokajania potrzeb seksualnych. I to stwarza osobom, które do nas przychodzą szukać pomocy, też taką bezpieczną przestrzeń do powiedzenia, jak to wygląda, nie? Często rozmawianie, opowiadanie o swojej seksualności, a tym bardziej o jakichś problemowych aspektach tej seksualności wiąże się z dużym niepokojem, lękiem, poczuciem wstydu, jakimś lękiem przed oceną. Tutaj ważne jest dla osób, które idą, właśnie niosą pomoc psychologiczną, to, żeby się same czuły komfortowo po prostu w rozmawianiu o tym. Można porozmawiać ze swoimi partnerami właśnie też na ten temat, jak to wygląda, ta seksualność, czy właśnie korzystanie z pornografii, tak żeby się trochę oswoić z tematem, żeby po prostu czuć się komfortowo w tym obszarze. Więc polecam książkę Gdy porno przestaje być sexy, mateuszgola.pl, to jest twoja strona. Tak. Dziękuję. Dzięki Adam za zaproszenie. Dziękuję też wszystkim za uwagę. No i pewnie do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i bardzo jestem wdzięczny za to, że mogliśmy porozmawiać i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Również dzięki za odwagę do zajęcia się tym tematem.